Zorientowała się, że o tym na pewno nie mógł nikt więcej wiedzieć, ani Tusia, ani to. Mogła tylko wiedzieć Blanka. I natychmiast wysłała Gryps do Oskara, że sypie Blanka. Blankę Kaczorowską mama poznała w Siedlcach. Ona tam, już nie pamiętam, ale chyba tak, mieszkała z ojcem chyba i z siostrą młodszą. I tam matka ją poznała, jak właśnie przedsięwzięły tę historię w tym szpitalu siedleckim. I tam się bardzo zaprzyjaźniły. Bardzo się zaprzyjaźniły. I Blanka później zjechała do Warszawy. No, ale już tam był pierwszy stopień jej niebezpiecznych zachowań. Miała narzeczonego Niemca tam. Poznała, zakochała się chyba w lotniku niemieckim, który za ten romans został zesłany na wschód i zginął. Chyba zresztą, tak. Ale już wtedy miała romans z niemieckim oficerem. I później jako Sroka, bo miała jeden z pseudonimów Sroka, no tak na mamy grzbiecie, że tak powiem, do tej Warszawy się zjechała i zaczęła robić tu, że tak powiem, dobre wrażenie. Bardzo ją polubili, ona ładna, więc to chyba to przede wszystkim. W tych Siedlcach był szpital. I Blanka miała dojście do tego szpitala, tam ktoś jeszcze pracował, ale ona miała jakieś dojście do tego szpitala i okazało się, że bo chodziło o to, żeby zdobywać pewne plany, które się później te wiadomości wysyłały się do Londynu. Rozmieszczenia różnych jednostek niemieckich wojskowych. Jak przygotowywana była kampania, znaczy spodziewali się tej przyszłej wojny Rosji Niemiec z Rosją, chodziło o to, żeby rozpoznać, czy koncentruje się jakieś jednostki wojskowe, czy jakieś są ruchy wojskowe i tak dalej. I po czym najłatwiej dla nich, cywilów, jak rozpoznać, prawda? Jak zdobyć informacje? Szpitale, dlatego że w szpitalach powstawały punkty sanitarne z numerami jednostek, z rozmieszczeniem, dyslokacją. Po tym można było poznać rozmieszczenie wojsk, jednostek wojskowych, bo jeśli przydział był do jakiejś grupy, ta grupa miała jakiś numer, następna grupa miała jakiś numer i tak dalej. I one wpadły na pomysł, że można by z tych dokumentacji szpitalnych, rozmieszczenia, dyslokacji, punktów medycznych i sanitarnych, rannych, ściąganych gdzieś już z tego, postanowiły zdobyć cały rejestr tego. I zdobyły. Zdobyły i za to dostały Krzyż Walecznych. Bo to było proste niby, ale jednak trzeba było wpaść na to. I nad tym pracowała właśnie ta jednostka Studia. Skąd zdobywać informacje, jak pozyskiwać ciekawe zdjęcia, plany i tak dalej. I tym właśnie wywiad się zajmował i mama była, tam takie mam zdjęcie w jakimś piśmie, gdzie jest cała historia Kalksteina i Blaski, mam zdjęcie, że właśnie pracowniczka wywiadu AK. Bo to wywiad robił. I to było w tej części wywiadowczej. Stąd mama, bo przecież szefem mamy i to biuro, które mieściło się w mieszkaniu rodziców, to był szef wywiadu wojskowego AK. Pułkownik Herman. I on wysyłał im, czy robił im plany, co jest potrzebne, a oni musieli teraz zdobyć kontakty i zdobyć sposób pozyskania tych materiałów i planów. W tym szpitalu to musiały się tam namęczyć, bo udawały pielęgniarki jakieś, zatrudniały się. No, chodziło o to, żeby móc swobodnie, bo nie było tak łatwo chodzić. Przecież to były niemieckie szpitale, nie polskie. Więc musiały, ale potrzebna była zawsze obsługa jakaś. Więc trzeba było zdobyć łatwe wejście i być rozpoznawalną w czasie pracy na tyle, żeby cię co chwila nie kontrolowali. Prawda? Poza tym tak, nie było jeszcze takiego sprzętu mikrofilmowego, prawda? Nie mieli, one nie miały tego. One mogły to tylko przepisać
ręcznie, bo sfotografować nawet nie było szans. Ten fotograf próbował tam jakieś tworzyć aparaty do niektórych dokumentów, które można było zdobyć, wypożyczyć, czy też podmienić jakoś, to można było sfotografować, ale w takim szpitalu nie. To one to ręcznie przepisywały. To mówi, że to była katorżnicza robota i dosyć niebezpieczna, bo to dużo czasu zajmowało. Koło trzeciej, jak się zaczęli dobijać, to już to o tej godzinie wiadomo było, że ani nie sąsiedzi, ani nie tego, że to Gestapo. I mama mówi, że jak usłyszała łomot, to wiedziała, że to koniec. Bo tak to było, że o tej porze nikt nie pukał poza Gestapo. Późniejszy generał Herman nie wpadł, bo on tylko urzędował w tym, on przychodził tam. Oni się przyjaźnili, razem wyjeżdżali i tak dalej, ale do biura przychodził tylko w godzinach, bo nie mógł, miał jeszcze drugi lokal. I jak przyszedł rano, kiedy ich w nocy wygarnęli nad ranem, kiedy jak rano szedł na Marszałkowską, to dozorca, zamiatając od paru godzin chodnik, jak Maciej się zbliżył do niego, to powiedział: wszystkich dzisiaj w nocy wygarnęli. I on poszedł dalej. I nie wpadł. Bo nawet dozorca, który nie był ale wiedział, że coś w tym domu musi być. I jeśli kogoś wygarniają, a facet, którego on widzi tylko zawsze w ciągu dnia, jak wchodzi i wychodzi, musi coś tutaj tego. Więc na wszelki wypadek trzeba go ostrzec. Powiedział, z 5. piętra rano wszystkich wygarnęli. Także ta Tusia Rykowska no, została razem z mamą aresztowana. Ika Dunikowska też. Także to niestety no, był obowiązek, żeby nie nocować. Wszyscy nie mogli nocować w tym samym miejscu. Rodzice tak, ale ta Tusia powinna pojechać gdzie indziej, do swojego lokalu. No została, godzina policyjna przyszła, została. No to położyli ją, wzięła biuletyn, zaczęła czytać, zasnęła i z biuletynem na twarzy ją obudzili. Tak jak mi rodzice opowiadali, jak ich aresztowano, to nawet ich nie wieźli budą, tylko na piechotę przeprowadzili z Marszałkowskiej przy Placu Unii na piechotę na Szucha. I tam w tramwaju, w tym pomieszczeniu, w którym sadzano zaraz po przyprowadzeniu przed przesłuchaniem, w tym tramwaju ustalili, zdołali uzgodnić, że ojciec będzie cały czas mówił, że nie zna działalności matki, że poznali się, ożenił się, ale o działalności matki niewiele wie. Matkę przesłuchiwał Ślązak, który przesłuchiwał też ojca. Dlaczego Ślązak? Bo mówił po polsku. Niemcy doszli do wniosku najprawdopodobniej, że sprawa jest poważna, bo to razem łączyli z tym Kalksteinem i tak dalej, że tłumaczenie to jest do chrzanu. On musi mieć bezpośredni kontakt z przesłuchiwanym i z przesłuchiwaną. I on do matki mówił, podprowadzał ją do mapy i mówi: Krystyna, no popatrz, z kim ty walczysz? Zobacz na mapę. Gdzie my jesteśmy? Nie macie szans. Powiedz wszystko spokojnie. Matka mówi: to do czasu jesteście tak. A już się zaczęły kłopoty Niemców. Ale jak matka zeznawała, to on wstawał i wychodził do pokoju obok. Nie było go 10 minut. Wracał i mówił: nieprawda. Wszystko, co powiedziałaś, jest kłamstwem. Było tak, 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 tak. I matka mówi, po trzecim przesłuchaniu ja byłam na 100% pewna, że o tym wiedziała tylko, o wielu rzeczach wiedziała tylko Blanka. Nikt więcej. Nie wszystkie rzeczy, ale ileś tam tych zorientowała się, że o tym na pewno nie mógł nikt więcej wiedzieć, ani Tusia, ani to. Mogła tylko wiedzieć Blanka. I natychmiast wysłała Gryps do Oskara, że sypie Blanka. Bo jej droga, że tak powiem, z tymi Niemcami, z Kalksteinem i tak dalej, wskazywało, że ona sypie, pewno współpracuje z Niemcami. A on za każdym razem, ile razy
matka mu opowiadała różne bajadery, wychodził i mówił, no i po cholerę, żeś tracimy czas. Ale próbował też, to matka opowiadała, próbował też wciągnąć ją w taką grę. W jakimś momencie powiedział, wiesz, jesteś w ciąży, przydałby ci się jakiś odpoczynek, taki spacer. Pójdziemy do kawiarni, napijesz się kawy, zjesz se ciastko, posiedzisz se na słońcu. I matka mówi, razem? O nie. O co chodziło? On myślał, że wywabi, że jak pójdzie z nią, że może ktoś podejdzie. On był w cywilu, mówił po polsku, rozmawiali po polsku, prawda? Że może ktoś podejdzie, że może ktoś... Jakiś kontakt następny. No i matka się na to nie zgodziła. Ten ojciec mówi, że ten Ślązak też go przesłuchujący właśnie też próbował takich różnych kawałów, ale się nie zgodzili. Ponieważ Blanka, zeznając na tyłach, że tak powiem, tych przesłuchań, nic o ojcu nie wiedziała. I ojciec się przez to częściowo wybronił, że nie dostał kary śmierci, no bo w mieszkaniu znaleziono i broń, i papiery i tak dalej. Został zesłany do Stutthofu. Raz zawiozłem go uproszony zresztą przez jego kumpla ze Stutthofu na taką uroczystość do Stutthofu. Pojechaliśmy tam samochodem i już jak wchodziliśmy na teren obozu, już było niedobrze, bo przed nami szedł kolega ojca z obozu z wnukami i mówił, tu jak żeśmy wychodzili na roboty, to dziadziusia kopał SS-man i tak dalej. Ojciec mówi, nie, ja chyba stąd wyjdę. To jest nie do wytrzymania. Ale weszliśmy głębiej. Jak zobaczył podchodzących, bo to tam poczet sztandarowy i tak dalej, jak zobaczył 3 byłych więźniów w wykrochmalonych pasiakach i w czapkach na głowie z winklami, powiedział, nie stary, ja tutaj nie wytrzymam, wychodzimy. I nigdy mnie tu więcej nie przywieź. Ja nie po to tu siedziałem, żeby tutaj teraz widzieć wykrochmalone pasiaki, bo to tak w rezultacie się kończyło. Nadętym takim, mówi, słuchaj, przecież tego smrodu, tego wszystkiego nikt nie jest w stanie odtworzyć. I ja tego nie chcę powtarzać, na cholerę mi. I mówi tego wszystkiego. Przecież oni mieli w tym Stutthofie takie rzeczy, które też mrożą krew w żyłach. Na apelu musiał być stan taki, jaki był. Wszyscy musieli być, bez względu na to, czy żyją, czy nie. I trupy leżały z chłodni na apelu obok stojących w szeregu. Ale zawsze, powiedział, mieliśmy ze 2-3 trupy na zapas. Bo jak któryś zaspał albo nie zdążył na apel, to się wyciągało i stan się zgadzał. I tym się ratowało życie. No, gdyby to powiedzieć w normalnych warunkach, to przecież niewiarygodne, prawda? Trup w zapasie. Jedna rzecz, która mnie tak przekonała, że w tym obozie, czy w ogóle w więzieniach w czasie tej wojny, związek między tymi ludźmi, którzy to przeżyli, był niesłychanie mocny. W tym obozie w Stutthofie kapo był gdańszczaninem, Niemcem właściwie, ale był bardzo porządnym człowiekiem. I niczego nie zrobił takiego, co by mogło go w jakiś sposób postawić przed sądem po wojnie. Ale go aresztowali, bo on uratował się z Pawiaka, ale był porządnym, pomagał, ściągał lekarstwa. No naprawdę był wyjątkowo zaprzyjaźniony z nimi, tylko im mówił, wy Polacy to jesteście dziwni, mówi. Przecież wszystko przemawia przeciwko wam. Nie macie siły, szans tego, a jednak i to mi się podoba. I będę wam pomagał właśnie za to. I jak jego aresztowali po wojnie, jako kapo ze Stutthofu, to kilkanaście osób, między innymi ojciec, miś i inni, stanęli jako świadkowie, że on jest porządnym człowiekiem. Jeśli on pójdzie do więzienia, to oni też. Wie pani, to jest coś takiego, sędzia był zdumiony, że nagle stoją więźniowie Stutthofu i mówią, że jeśli on idzie do więzienia, to oni też.